prywatne, zamknięte, o prywatne gabinety, w ogóle o ideę lecznictwa instytucjonalnego, ta historia przenosi nas do starożytności, do starożytnych greckich asklepionów, do starożytnych rzymskich waletudinariów. Następnie prowadzi nas średniowiecznymi ścieżkami poprzez szpitale chrześcijańskie, szpitale arabskie, które były doskonale wyposażone i zorganizowane. I w tym miejscu spotykamy takie bardzo znamienite stwierdzenie. Nie osiedlaj się w mieście, gdzie nie ma lekarza i łaźni. To jest stwierdzenie żydowskie, które bardzo często ludność żydowska mówiła, żeby szukać takiego miejsca, takiego miasta, gdzie będzie dostępna opieka lekarska i gdzie będzie dostęp do łaźni, aby obmyć swoje ciało. Przepiękny jest też fragment z Talmudu, który mówi, że życie ludzkie jest podobne do rośliny stworzonej przez Boga, ale wymaga ona nawożenia, podlewania, pielęgnacji, by lepiej rosła. Ciało ludzkie jest ową rośliną, a lekarz jest podobny do rolnika. I dzisiaj przeniesiemy się na grunt nasz, białostocki, aby poznać, gdzie ci lekarze żydowscy w Białymstoku tworzyli i pracowali z pasją. Ogólnie powiedziałam Państwu, że początków szpitalnictwa należy szukać w starożytności, natomiast w średniowieczu wykształca nam się już szpital w większym sensie tego słowa współczesnym, tak? Czyli tak jak dzisiaj myślimy o szpitalu, to mamy na myśli właśnie te szpitale średniowieczne. One oczywiście dopiero powstają, dopiero się rozwijają. Natomiast jeśli chodzi o Białystok, który nie jest miastem o bardzo długiej historii, to początku szpitalnictwa należy szukać w momencie, kiedy Białystok, właścicielem Białegostoku jest ród Wiesiołowskich, a potem ród Branickich. I to dzisiaj możemy podziwiać dwa gmachy architektoniczne, których lecznictwo odbywało się w XVIII-wiecznym Białymstoku. Jednym z nich jest szpital przytułek przyparafialny, uposażony tak naprawdę w 1768 roku przez Jana Klemensa Branickiego. Dzisiaj jest to budynek Inaton, natomiast przez wiele lat pełnił funkcję szpitala przytułkowego, szpitala przyparafialnego, których w nowożytnej Europie, a zwłaszcza w nowożytnej Rzeczpospolitej, było bardzo wiele. Generalnie możemy przyjąć, że w XVIII wieku przy każdej parafii praktycznie istniał taki szpital przytułek. Ale tak jak sama nazwa wskazuje, był to szpital przytułek, czyli nie miał funkcji leczniczych, tylko miał funkcje opiekuńcze. Opiekował się osobami potrzebującymi z tytułu sytuacji materialnej, rodzinnej, wdowy, wdowcy, sieroty, ale osoby, które absolutnie nie mogły być chore na żadne choroby zakaźne, mogły znaleźć w takim szpitalu przytułku schronienie. Natomiast Branicki jako ten możnowładca oświecony dosłownie po drugiej stronie traktu zbudował klasztor sióstr miłosierdzia i tu w tym klasztorze możemy mówić już o szpitalnictwie takim leczniczym, dlatego że w tym klasztorze istniała infirmieria przeznaczona dla 12 chorych, którymi opiekowały się specjalnie wyuczone siostry miłosierdzia i opiekowali się też lekarze będący na dworze Branickiego. Ale oprócz tych dwóch gmachów, gdzie to lecznictwo w Białymstoku można powiedzieć, że się zaczęło, mieliśmy nieistniejący dzisiaj już niestety budynek skromny, kryty dranicami, z lepionym kominem, w którym znajdowała się duża izba, komora i sień, który znajdował się przy ulicy Zatylnej i był to szpital przytułek żydowski, czyli podległy żydowskiej gminie wyznaniowej i przez nią prowadzony. I to była również fundacja Branickiego. Zresztą konstytucja szpitalna z 1772 roku jasno mówiła, konstytucja szpitalna Rzeczpospolitej, że w każdym mieście powinien istnieć szpital i chrześcijański, katolicki i dysydencki, czyli w większości przypadków były to szpitale właśnie prowadzone przez społeczność żydowską. Sytuacja szpitalnictwa ogólnie na świecie, a zwłaszcza w Europie i zwłaszcza w Polsce, zmienia się w XIX wieku. XIX-wieczny szpital
to jest praktycznie szpital bardzo podobny do współczesnego i to jest szpital o typowych funkcjach leczniczych, o typowych funkcjach też edukacyjnych, gdzie mogą praktykować młodzi adepci sztuki lekarskiej i jest to też szpital o funkcjach społecznych, który będzie opowiadał o między innymi szczepionkach, który będzie edukował społeczność danego miasta, miasteczka na temat higieny, na temat zdrowego trybu życia. I takim pierwszym szpitalem tego typu w Białymstoku był szpital obwodowy, który był usytuowany w kamienicy zaadaptowanej do tych celów, mieszczącej się przy ulicy Lipowej dzisiejszej. Dzisiaj ta kamienica nie istnieje, natomiast znajdowała się ona niedaleko dzisiejszej Wojskowej Komendy Uzupełnień. Ten szpital, jak Państwo widzicie, był niewielki. Wynikało to z tego faktu, że była to kamienica zaadaptowana, mieścił 52 łóżka i powstał w latach 40. XIX wieku. Mieścił się w tym miejscu do lat 20. XX wieku, czyli do początku okresu międzywojennego, ale już pod inną nazwą, pod nazwą Szpitala Miejskiego Świętego Rocha. Później tenże szpital przez doktora Konrada Fiedorowicza został przeniesiony na dzisiejszą ulicę Skłodowską i stał się niejako zarzewiem do stworzenia swoistego białostockiego centrum klinicznego, gdzie mieści się i szpital wojewódzki, i szpitale dwa naszego uniwersytetu. Oczywiście w związku z tym, że ludność miasta wzrastała, że tak jak słyszeliśmy u pana dyrektora Andrzeja Lechowskiego, ludności żydowskiej, zwłaszcza w XIX wieku i potem w okresie międzywojennej było bardzo dużo i bardzo często stanowiła ona ponad połowę mieszkańców Białegostoku, więc ten mały szpital na 52 łóżka absolutnie nie wystarczał. Dlatego też na ulicy dzisiejszej Warszawskiej w 1862 roku na placu z nieruchomością podarowaną przez Izaaka Zabłudowskiego, potentata finansowego, który tutaj funkcjonował, został zorganizowany szpital żydowski. Można powiedzieć, że pierwszy taki żydowski szpital kliniczny w Białymstoku. Patronem szpitala został sam fundator, chociaż były oczywiście historie, które chciały nazwać ten szpital imieniem cara Aleksandra II, ale ostatecznie to właśnie Izaak Zabłudowski został patronem szpitala. To była zresztą bardzo często występująca zasada przy fundowaniu szpitali i nazywaniu ich poszczególnymi czy to świętymi, czy to właśnie osobami, którzy przyczynili się do powstania tego szpitala. Jak widzicie Państwo, ten szpital miał 48 łóżek na 6 dużych salach zgromadzonych, miał jedną salę operacyjną i aptekę. Miał też 2 oddziały, chirurgiczny i wewnętrzny. Po pewnym okresie, to jest w 1882 roku, zwiększono powierzchnię szpitala, rozbudowując tenże szpital i w związku z tym mógł on przyjąć potem już 86 chorych. Była to Fundacja Beryla Wołkowyskiego. I teraz jak sobie spojrzymy na statystykę, to zobaczcie Państwo, że pod koniec XIX wieku mamy sytuację następującą, że w Białymstoku funkcjonuje szpital obwodowy, czyli ten właśnie powołany w latach 40., szpital żydowski Izaaka Zabłudowskiego, lazaret wojskowy, szpital Instytutu Panien Szlacheckich, gdzie się obecnie znajdujemy, i szpital więzienny. I zwróćcie Państwo na statystykę, jak bardzo rosło wykorzystanie właśnie łóżek szpitalnych w szpitalu żydowskim. W 1869 roku było to troszeczkę mniej, tak, niż w szpitalu obwodowym, ale już w latach 90. odnotowujemy bardzo duży skok związany właśnie z powiększeniem tego szpitala. Warto też w tym momencie powiedzieć i zaznaczyć, że od samego początku szpital żydowski przyjmował wszystkie osoby potrzebujące, bez względu na narodowość, bez względu na wyznanie i bardzo często i bardzo chętnie wybierano właśnie ten szpital z uwagi na jego nowoczesną infrastrukturę, z uwagi na specjalistów, którzy tam pracowali i na metody, którymi się posługiwali.
Największy jednakże rozwój białostockiego szpitalnictwa, w tym szpitalnictwa żydowskiego, następuje w okresie międzywojennym, bo w ogóle okres międzywojenny jest w Polsce bardzo ważny z punktu widzenia rozwoju służby zdrowia. Pamiętamy, że niedawno odzyskaliśmy niepodległość, po drodze jeszcze musieliśmy się zmierzyć z wojną polsko-bolszewicką. To nie pomagało, ale to bardzo mocno aktywizowało społeczeństwo i poszczególne instytucje do tego, żeby właśnie one powstawały i żeby w końcu zrobić porządek między innymi z lecznictwem, między innymi z siecią szpitali. W zaborze rosyjskim sieć szpitali wyglądała najgorzej ze wszystkich zaborów, a więc tutaj było też najwięcej pracy. Dlatego też w 1921 roku w szpitalu żydowskim przeprowadzono gruntowny remont. Ten remont miał wprowadzić, jak pisano, zasadnicze zmiany odpowiadające żądaniom współczesnej medycyny. Oznaczało to, że liczbę łóżek zwiększono do 100, że powstała pracownia bakteriologiczno-chemiczna, o której już dzisiaj mieliśmy też wspomniane przez pana Andrzeja Lechowskiego, ale tutaj mamy pracownię szpitalną. Trzeba też uzmysłowić Państwu, że w tym momencie, w latach 20. niewiele szpitali w ogóle w Polsce, w zaborze rosyjskim posiadało takowe pracownie. Bardzo często one funkcjonowały na przykład przy aptekach, tak jak w Suwałkach. Natomiast ten szpital żydowski, białostocki takową pracownię posiadał. Posiadał też pracownię rentgenowską, 2 sale operacyjne, czyli już się zwiększył potencjał. Miał też kilka łóżek dla gruźlików, bo znowuż trzeba przypomnieć, że gruźlica w tym czasie trafiła bardzo dużą część społeczeństwa, natomiast w całym województwie białostockim nie było ani jednego szpitala dla osób chorych na gruźlicę, więc posiłkowano się poszczególnymi łóżkami w różnych szpitalach. Tak było właśnie w szpitalu żydowskim, jedynym w Białymstoku, który takowe łóżka posiadał, aczkolwiek znowuż, jak sięgniemy do źródeł, nie były to warunki idealne, ponieważ ciężko było o izolowanie osób chorych na gruźlicę od osób, którzy na tą chorobę nie cierpieli. Te łóżka przez kilka lat funkcjonowały w tym szpitalu, potem chorych na gruźlicę przejęło sanatorium Złotego Krzyża w Supraślu, które zostało założone w połowie lat 20. XX wieku. Były też łóżka dla cierpiących na choroby psychiczne i znowuż jako jedyny szpital w Białymstoku posiadał takowe łóżka, a potrzeba była ogromna. Te łóżka funkcjonowały do 1930 roku, czyli do momentu wybudowania i oddania do użytku szpitala psychiatrycznego w Choroszczy. Z zabudowania szpitala żydowskiego w 1936 roku, czyli już w przededniu, można powiedzieć, wojny, przedstawiały się następująco. Widzicie Państwo tą mapę, ten plan sytuacyjny, który pokazuje z jednej strony ulicę Warszawską, z drugiej strony ulicę Ogrodową i cała działka długa to była działka należąca właśnie do szpitala żydowskiego imienia Izaaka Zabłudowskiego. I na tej działce znajdziemy zarówno budynki murowane, szpitalne do celów leczniczych, jak też i budynki murowane i drewniane mieszkalne, w których mieszkali lekarze i personel medyczny. Mamy też oczywiście budynki gospodarcze, lodownie, pralnie i tak dalej. Łącznie to jest ponad 6,5 tysiąca metrów kwadratowych działki, na której te budynki funkcjonowały. Szpital, znowuż sięgając do źródeł i do prasy lokalnej z okresu międzywojennego, cieszył się bardzo dobrą opinią. Cieszył się przede wszystkim nowatorskimi operacjami, które tam przeprowadzano, bardzo dobrym, wykwalifikowanym personelem medycznym i lekarskim. Zresztą, jak widzicie Państwo, dbano o to, aby ten personel podnosił kwalifikacje swoje, ponieważ organizowano raz w miesiącu posiedzenia lekarskie z referatami i z demonstracją chorych. I tak jak wspomniałam wcześniej, placówka była otwarta dla wszystkich, bo to często na przykład moi studenci zadają takie pytanie, że jak szpital żydowski, to pewnie przyjmował tylko ludność żydowską. Nieprawda, przyjmował wszystkich.
w przededniu wojny, w latach 1936-38 nastąpiła ostatnia przed II wojną światową ogromna przebudowa i rozbudowa szpitala żydowskiego. Tą przebudowę wykonano według projektu architekta Szymona Pappę, który jest jednym z czołowych architektów modernizmu w Białymstoku i w ogóle na Białostoczyźnie. Inicjatorem tejże przebudowy, jak widzicie Państwo, był sam dyrektor, dr Awadiusz Kapłan, a także członkowie Rady Opiekuńczej. Udało mi się odnaleźć takie zdjęcie ze zbiorów naszych pierwszych absolwentów, gdzie jest pokazany częściowo ten budynek właśnie w tej bryle modernistycznej, z tą charakterystyczną, modernistyczną klatką schodową. Natomiast właśnie w ten moment przebudowy szpitala z lat 30. upamiętnia tablica, która była wówczas ufundowana i która prawdopodobnie wewnątrz została umieszczona tego szpitala, która wymienia wszystkich fundatorów, wszystkie osoby, wszystkie instytucje, które się przyczyniły do rozbudowy tego szpitala. Z tą tablicą jest niezwykle ciekawa historia, bo widzieliście Państwo w naszym muzeum, ci Państwo, którzy byliście, że jest to jeden z naszych najcenniejszych i największy eksponat, który jest związany z lecznictwem żydowskim w Białymstoku, który udało nam się odzyskać. Nie było to łatwe, bo dalsze koleje losu były dość tragiczne, ale przez cały czas ten budynek pełnił funkcje kliniczne. Zmieniał właścicieli, obecnie właścicielem budynku jest Białostockie Centrum Onkologii. Tutaj jeszcze Państwo widzicie troszeczkę powojennych zdjęć z momentu, kiedy mieściła się tam między innymi na gruncie szpitala wojewódzkiego nasza klinika położniczo-ginekologiczna, którą kierował profesor Soszka. Tutaj również czasem bywała słynna Michalina Wisłocka od Sztuki Kochania, ponieważ ona właśnie pracowała w klinice profesora Soszki. Tu macie Państwo też zdjęcie naszych pierwszych absolwentów na zajęciach z położnictwa i ginekologii właśnie na tej działce, tak, na działce przy ulicy Warszawskiej, na której to stały również te drewniane baraki, w których odbywały się między innymi, też były wykorzystywane do ćwiczeń z naszej uczelni. No i troszeczkę zdjęć już bliższych naszym czasom, w momencie, kiedy buduje się na gruncie tego szpitala żydowskiego, późniejszego położniczego. Teren przejmuje Białostockie Centrum Onkologii, które stwarza tutaj bardzo nowoczesne centrum leczenia nowotworów. Natomiast zaraz sobie przejdę troszkę szybciej. Wracając do naszej tablicy ze szpitala żydowskiego. Ja, proszę Państwa, jak przyszłam tutaj do Zakładu Historii Medycyny i Farmacji, to postawiłam sobie za cel pokazanie właśnie tej historii żydowskiej służby zdrowia, ponieważ zajmując się tym w doktoracie, widziałam, że stanowiło to niezwykły wkład i bardzo ciekawy, bardzo ważny element dziejów białostockiej medycyny. Rozmawiając między innymi właśnie z dr Kurowską, którą Państwo widzieliście na filmie, ona przysłała do mnie jednego z byłych dyrektorów jeszcze wówczas szpitala położniczo-ginekologicznego, który przyszedł do muzeum, popatrzył, że warto i powiedział, że on wie, gdzie jest ta tablica, a tej tablicy szukano przez wiele, wiele lat, rozpłynęła się w powietrzu, chociaż tak jak Państwo widzieliście, trudno by było jej się rozpłynąć w powietrzu, bo jest niezwykle duża i ciężka. I w 2012 roku tenże właśnie były dyrektor dzwoni do mnie i mówi: dobrze, oddamy. Proszę tylko napisać pismo do pani dyrektor szpitala wojewódzkiego, który był wówczas dysponentem tego terenu. Pismo zostało napisane, samochód zamówiony, ale w przeddzień dostałam telefon, że nie mam po co jechać, bo tablica zniknęła znowu. Potem okazało się, że tablicę przenieśli pracownicy szpitala wojewódzkiego, techniczni, którzy w jakiś sposób znali jej wartość, tak, i chcieli ją może przekazać komu innemu, powiem dyplomatycznie,
ale tablica wylądowała ostatecznie na ulicy Skłodowskiej właśnie w szpitalu wojewódzkim. Pani dyrektor szpitala się bardzo mocno zdenerwowała na swoich pracowników, kazała im natychmiast oddać tą tablicę. Pojechaliśmy przy 20-stopniowym mrozie, wzięliśmy tą tablicę, jest obecnie w muzeum i będzie w przyszłości, mam nadzieję, stanowić element szerszej ekspozycji poświęconej lecznictwu żydowskiemu w Białymstoku, ponieważ takowy remont nam się, mam nadzieję, szykuje. I tym akcentem chciałabym serdecznie zakończyć, zapraszając Państwa, tych, którzy nie byli jeszcze do nas do muzeum, ale też zapraszając, żebyście Państwo pamiętali o naszym muzeum i pamiętali o tym, że trzeba upamiętniać tą żydowską służbę zdrowia, a eksponatów pozostało bardzo niewiele. Więc jeśli macie Państwo jakąś wiedzę albo macie Państwo eksponaty do oddania, serdecznie Państwa do tego zachęcam. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Ja sięgnąłem do źródeł, czyli do tego, co pani kiedyś napisała. I w okresie bezpośrednio po I wojnie światowej istniało więcej szpitali, bo były jeszcze 2 szpitale epidemiczne, które były ze względu na okres powojenny, natomiast później zredukowano to do liczby 5. I w tych 5 szpitalach pracowało 9 pełnoetatowych lekarzy. Dzisiaj mamy 6 szpitali. Nie wiem, czy 10 obrobi te 6 szpitali, prawda? Wydaje mi się, że lekarzy jest dziesiątki razy więcej. I ci lekarze obsługiwali nie tylko Białystok, ale i całe województwo, bo ze sprawami ważniejszymi, poważniejszymi, chirurgicznymi zawsze wieziono do Białegostoku.